środa. Po prostu nie mam gdzie stawać. Wszystko jest tak zawalone, że nie wiem. Liperland to 30 miejsc, całe osobówki, wszystko zawalone. To jest Porta Westfalika. Idziemy jeszcze dalej głębiej. Może tam akurat coś się uda. Ale wiesz, on tam ma z tyłu dużo, tylko zostawił, nie? 2 metry, 3 metry. Dobra, chyba jest, nie? Ja też dzięki. O Jezu, no dobrze. Koledzy pomogli mi, ja pomogłam kolegom i tak to się żyje na tej drodze. Ale powiem wam, że jakaś jestem dzisiaj zmęczona. To już chyba po prostu tydzień zjazdowy. Niby tylko 2 tygodnie w trasie, ale to wiecie co, mi się zdaje, że to nieważne czy to jest 2 czy 4. Jak jest tydzień zjazdowy, to po prostu nie ma cierpliwości. Więc cieszę się, że się udało, ale patrzcie, Porta Westfalika, patrzcie jak to wygląda, wszystko zawalone. Raz nie ma gdzie stanąć. Pierwszy raz widzę, że dają i coś. Dzień dobry, no więc to jest Porta Westfalika. Patrzcie, jest gdzie położyć torbę. To jest problem. Tu takie coś nie trzeba wciskać. Tylko dosłownie tak będzie lecieć. O Jezu, półka jest. O Boże. To jest tak cudowne rozpoczęcie dnia, że nie wiem, jeszcze shower dalej. Zobaczymy i zobaczymy parking, za parking na tej Porcie Westfalice. Ale popatrzcie. To jest ciepłe. Tego bym się tylko bała, że już mi zaraz oko podbiło, ale jest czysto. O, to jest czysto. No dobra, tu się płaci. 20 euro. Jezu, 20 euro to nie mało, nie? Czekajcie, gdzie to się wkłada? Tu. Czyli ja nie widzę. Gdzie teraz? Karta już, tak? Okej, czyli karta od razu. No dobrze, już jesteśmy w aucie. Za 12 euro wzięłam sobie dużą kawę i wzięłam sobie 2 kanapki na drogę, no bo co innego chcę wziąć. Pokażę wam jakie, bo są takie duże, więc jedna taka, ładnie, a druga to jest dopiero mega, więc będzie co jeść, może i dobrze. Jak jest dzień zjazdowy, to już się nic nie liczy, nic, tylko po prostu jechać do przodu i do domu. Więc nie jest i ze mną inaczej. Się włosy suszą, ale generalnie bardzo fajny autohop, jakbyście potrzebowali, jest drogi. Teraz sobie wyobraźcie, że taki kierowca codziennie ma stawać na autohopie za 20 euro. Czyli 100 euro, 400 euro, nie? To wyobraźcie sobie, że jak odlicząc wszystko, tak naprawdę wszystko, dosłownie wliczając też opony, to jak taki przewoźnik zarabia z 1000 euro na takim aucie miesięcznie, to jeszcze odliczyć do tego 200 euro za parkingi i zostaje 800 euro z takiego auta. Tylko to robiąc dobrą matematykę, bo niestety dużo osób, dużo przewoźników nie robi matematyki i później upadają nagle. Dobra, jedźmy. Moja matematyka mówi, że trzeba jechać. No ja powiem wam, że gość wjechał koło mnie w nocy. Nie miał łatwo. Nie wiem, czy ktoś mu pomagał tej porze, czy nie, ale tak w jedną rajkę na prawą stronę.
Chyba dzisiaj będzie wschód słońca ładny, ale się spóźniliśmy, widzicie. W końcu jedziemy na wschód, a za późno wyjechałam. No i dobrze to działa. No i to się musiało wydarzyć. Patrzcie tu. Do samej górki. Patrzcie, bo to idzie cały czas, więc nie ma źle. Przynajmniej szło. To wygląda jak ring Berlina. To jest ring Berlina. A na ringu Berlina jest co? Wyremontowany Mischendorf. No dobrze, to jest pauza. 15 minut wykręciłam wcześniej. Wykręcimy 30. Ładna, mroźna pogoda. 1 stopień. Jak śnieg, widzicie. Wiecie co ja odwaliłam? 10-17 jazdy. Wiecie co ja zrobiłam? Jechałam sobie, jechałam, tak mi się dobrze jechało. Zapomniałam zjechać na parking. No i tym sposobem, wiecie, później już tak, bo sobie zaplanowałam zjechać na Rogowie. Tak sobie myślałam, zjem sobie naleśniki w tamtej restauracji, jest dobra restauracja. No i zapamiętałam sobie Krapkowice, nie? No i jak zjechałam na Krapkowice, patrzę, kurde, to nie tu przecież, to miało być Rogów przecież, nie? No i teraz tak, Góra Świętej Anny, wiadomo, że zawalona. Jest czwartek, jest wieczór. No to tak samo jak i w Niemczech, nie? No i następna stacja dopiero na zjeździe na Strzelce Opolskie. Całe szczęście tutaj są miejsca, jest dużo miejsc, więc muszę iść teraz zapłacić. No i tyle, to chyba nie ma takiej restauracji. Zostawiłam swój długopis, nie mam żadnego długopisu. Nie mam jak opisać tam do tego. I tam, no nic, dobra, idę do toalety. Można jechać 10-17, bo się zapomniało, że trzeba pauzę zrobić? Można. Teraz rozumiecie, dlaczego ja bym w Ameryce nie mogła długo jeździć? Przecież bym się na śmierdzę jeździło. Dobre, no i witamy się dnia kolejnego. Jedziemy dalej. Mam już kawę. Ten adres to taki ciekawy. Jedziemy do Fortu. Będą łączy, więc zajebiście, co? Jedziemy. Kończy mi się płyn do spryskiwaczy, ale mam widać jakiś taki osad w zbiorniku. Sobie go wyczyszczę do końca i wtedy wleję płyn. Jest troszkę ciasno, ale pójdę zobaczyć lewą stronę. Pomóc coś? A, jakbyś mógł popatrzeć na prawą stronę. Cześć! Cześć! Znam cię z internetu. To dzisiaj na żywo. Ale nie wierzę, że ty jedziesz tym zestawem. Czemu? No bo ty masz przecież tego długiego, nie? Mam, ale roboty na niego nie ma, to ty mierzy. No widzę. Jasne. Tobą? Tak z rana? Tak No. się wstajesz? Widzisz, trzeba, to trzeba, Kurde, nie? to jest niemożliwe, ja go tam w życiu się nie spotkałem. Czy wy wiecie, że jest -3?
Patrzcie, jest godzina 6. Jesteśmy w Katowicach. Jest ładny wschód słońca. Mamy połowę lutego, powiedzmy, więc mniej więcej za miesiąc będzie już przesunięcie czasu na letni. Czajcie? I to już nie będzie 6, tylko będzie 5. I znowu będzie lato. No, ładny jest ten wschód, co? Kierowcy zawodowi, ja mam do Was apel. Żebyśmy się wszyscy ogarnęli i żebyśmy przestali robić korki na bramce A4. Tamte też są dostępne, ale już tam też osobówki są i czasami się potrafi ktoś bez opłaconej aplikacji wjechać. Tak to powiedzmy, wjechać. No więc patrzcie, na te bramki tak samo można wjeżdżać, że tak powiem, bez zatrzymywania się, bo patrzcie, że jakaś celna czy coś, chyba kogoś szukają. No, więc generalnie wszyscy mają urządzenia EETS, nie? Tamte, do uiszczania opłat. O, patrzcie, dmuchanie poranne. Dzień dobry, proszę wjechać. Kontrola trzeźwości. Okej, czekamy i będzie można. Jezu, ale Was tu jest dzisiaj. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Wzajemnie. I dobrze. Ja jestem za. Wszystkich wyłapać i wszystkim prawo jazdy zabrać. Kto jeździ po pijaku, czy na kacu, czy na jakim, po prostu od razu z drogi. Ja jestem za. I wracając do tematu, nie pokazałam Wam, ale chodzi o to po prostu, że się podjeżdża i to urządzenie uiszcza opłatę tak samo jak na tych bramkach. Pamiętacie, jak dawniej było A4, zanim wprowadzili ETOL, ETOL, czyli zanim wszedł ten system EETS. No więc pamiętacie, że wtedy staliśmy w korkach i za każdym razem trzeba było podjechać, piknęło i się otwierała bramka i jechało. I tutaj generalnie wszyscy obserwuję, większość kierowców zawodowych płaci tutaj kartą czy gotówką, coś w tym stylu. Bierze ten kwitek i ma 2 kwitki z trasy. A generalnie można w Ewie włączyć sobie także opłatę na tej autostradzie A4 Katowice-Kraków. I wtedy się podjeżdża i się otwiera, tak jak dawniej się otwierał Viator, nie? Że od razu. I się nie nosi żadnych kwitków ze sobą. To wszystko po prostu idzie do zbiorczej faktury, więc osobówki się nigdy nie nauczą. To jest oczywiste. Oni się nigdy nie nauczą, że można mieć aplikację, że można po prostu nie stać na tych bramkach w kolejce. To już po prostu mi się zdaje czasami, że szkoda gadać, nie? Że to jest bardzo skomplikowane, ale my zawodowi powinniśmy trochę lepiej ogarniać i wiadomo, że nie jest aż tak strasznie dużo takich kierowców jak ja, że jeżdżę własną ciężarówką i sama mam władzę nad tym, jak te opłaty wyglądają, ale jednak większość firm transportowych to są malutkie firmy, więc macie kontakt bezpośredni ze swoim szefem, ze swoim dyspozytorem, to weźcie go dociśnijcie, żeby ogarnąć sobie te bramki bez tego, no bezkontaktowo, bo przecież to jest korzyść dla wszystkich. Bo raz, że Wy od razu podchodzicie, nie musicie wygrzebywać tej karty, nie musicie kwitków zbierać, a 2, że do firmy przywozicie mniej kwitków z trasy, a każdy kwitek musi przejść przez ręce księgowej, przez głowę księgowej, przez komputer księgowej. No i w przypadku kilku aut tych kwitków popatrzcie się, ile robi w skali miesiąca. I to wszystko generalnie kosztuje. To, że księgowa siedzi i coś tam grzebie, to nie jest tak, że ona grzebie w niczym, ale na pewno są jakieś grubsze sprawy niż takie przekładanie paragonów za autostradę. No bez sensu. Więc zostawię Wam na dole linka, jakbyście chcieli jednak Ewę.
można po prostu mieć wszystko i w jednym miejscu mieć spokój. Tak jak ja to sobie załatwiłam. A teraz mamy 16 km, nawigacja pokazuje aż 33 minuty i jedziemy do bunkra generalnie. Ja nie przesadzam, to nie jest nawet bunkr, tylko fort. To jest taki wielki bunkier. No więc jedziemy do fortu na obrzeżach Krakowa. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że przy Krakowie są forty. Są. I wy je dzisiaj ze mną zobaczycie. Ja też. Ale jak my tam dojedziemy, nawigacja ma trasę. Napisałam do klienta, czy to jest najlepsza trasa dla ciężarówki. On powiedział, chyba tak. Poradzimy sobie. Ale jest piątek, ja bym chciała niczego nie uszkodzić. Minus 7 stopni. Bardzo dobra. No i to już jest, proszę Państwa, Kraków. Jak widzieliście po tablicy. Nie jest źle. Hydrant stoi. Patrzcie, między tymi drzewami jak jest. Może zadzwonię do tego człowieka. Halo, halo. No, czy taka droga między drzewami to jest ta droga? Tak, taka szutrówka. No to dobrze, dobrze. To ja już skręciłam w tą drogę, więc lada moment będę. Okej. Dobrze, dziękuję. Gdzie ja jadę? Już cofamy pod ramkę. Tam z prawej strony. Do przodu wyślijcie na ścianę o szerokości. Że minęłam te wszystkie blachy, bo to są blachy, wiecie, zastokowane. I żeby być przy rampie, a nie uszkodzić, jak to jest ta sztuka. Nawolić podrzucimy najazd i 20 do tyłu. Tyle? Chyba tylko strzał. Wybuch. I co? Jesteśmy już na Gitara, tak ma być. No dobrze, dobrze. Paliwo jest, nie? Paliwo jest, paski świeże. No tak widzę tutaj właśnie, że jest. O, pięknie. To jest w ogóle kosiarka chyba, nie? Tak, na to wygląda za koszarkę. Proszę? Na to wygląda za koszarkę. No. Będziecie kosić tak tutaj? Tylko... Ej, nie spadł.
Dobra, teraz ja, wyciągamy go. No i ostatnio teraz bestia. Jest, są, ale to już ta paleta, to tylko odbojnik był. Ten wygląda na ciężki. Tak, no tylko żelazko. Ten ciężko będzie ła zepchnąć. Ja się go zatruję. Ściągam ci. No i ten belka. Zawiesiłeś się ten belka. Misja przyczepa ukończona. Teraz jeszcze. Nie było źle na modzie. Tak to będzie lipa. Uda się, czy nie? Tak to może być problem. Tyle. Z tym dachem musimy uważać, bo jak się szyna pokrzywi, to mini planteka nie będzie chodzić, nie? A ta szyna jest zaraz pod tą gumą. Wyjeżdżaj. Ma maska, dobra, nie, czekaj. Ja go tak nie dźwignę. Pewnie 10, ja nie mam ile wagi. No, widać, że on już się dźwiga. Jeszcze kawałek. Tutaj musimy patrzeć jeszcze to, żeby przeszło, nie? Bo to opadało. To może akurat jak dojdzie na krawędź, nie? To pójdzie tylko. Bo to to cały- płytę nawet potem, żeby się ściskał po płycie już, jak tylko żeby ulżyć do góry. Mam Tak. te bariery drogowe. Mamy Ma. pasy, zaraz go A płytę Gdzie nawet, jest ten? płytę podłożyć albo... Ale nawet nie, wycisk pasem i go przewiązać, żeby się element podłożył. Tak, no to chcemy właśnie. Już się będzie. To podłóż jeszcze do tego, podłóż jeszcze raz. Jest zabezpieczenie. Trzymamy kciuki teraz. Ale już jest gdzie zginać ramię. Już będzie, przestawmy to. Teraz jak się ramię już będzie zginać, to już będzie dużo większy udźwig. Basia, Wy? No właśnie, nie wiem. Pan jest właścicielem? Po co panu takie coś? Tak myślałam. Znaczy zaraz zahaczy. Trzeba go przytrzymać, obrócić. No dobrze. No dobrze, udało się. No bo potem będziemy, bo myślę, że tak nie ruszymy.
Widzicie, jest coś takiego w tym transporcie, że ja się mogę zmordować, zdenerwować, przeklinać, że coś tam. I kurde, później przyjadę na rozładunek w takie miejsce i tak się cieszę i dalej będę robić ten transport. Ej, wiecie co? Patrzcie. Góra obwodnicy Krakowa jest już otwarta. Ja w ogóle nawet nie miałam pojęcia. Ale jaja, fajnie, nie? Jest oznaczone jako S52. No, ciekawe. No i oto jesteśmy w Volvo Trucks Cabina Center. Pamiętacie, że tutaj jest najlepszy serwis? Ja sobie zostawiam Volviego tutaj na tydzień, 2 tygodnie byłam w drodze, cały czas w trasie. Teraz pora trochę popracować jak szefowa w biurze. W przyszłym tygodniu mamy bardzo fajny transport, ciekawy, taki w stylu tych, jak się nazywa? Gondole. Gondole, właśnie, gondole do tych kolei linowych. Tylko trochę inny, ale generalnie fajny transport, więc będę miała kilka dni odpoczynku, nie odpoczynku, bo mam dużo rzeczy zaplanowanych już na tamten czas. Na tydzień, jak się jest szefem firmy, to się cały czas pracuje i cały czas się myśli i cały czas się coś załatwia. Więc następna trasa będzie po Polsce i będzie troszeczkę taka zupełnie inna, więc już Was teraz zapraszam. A teraz idę się przywitać, idę pogadać i będę się wypakowywać. Nie całkiem, ale mam kilka rzeczy, które muszę wziąć ze sobą. I muszę auto posprzątać Volviego, bo Volvi taki zabrudzony, brudny Volvi. Idę. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Manuel Ceresoli, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, DJ De Koning, Michał Chojnacki, Alex Mici, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.